Popatrzcie, jakie ładne stewardessy. Hello. Beautiful. 17, Damascus were attacked. 2017, yes? Yeah, from this side, from Damascus countryside. And they were sending like suiciders, bombers, this kind of things. We lost our house. Then we moved to this area and rent a house here because we get our old house back after 10 years, but everything inside we're stolen, so and there is destruction in the area, so it's not a good idea to live there. Aha. Zupka. Wow, it smells very nice. Słyszałam cię, bo chciałabym, żeby zabrzmiało coś bardzo ważnego z tych naszych filmów, a mianowicie to, że bardzo często się wrzuca wszystkich do jednego worka i Siemanko, to nasz ostatni dzień w Syrii. Aju już po nas przyszedł. Dzisiaj w ogóle zaprosił nas do swojego domu rodzinnego na obiad. Powiedział, że jego mama coś ugotowała dla nas. Chcą nas zaprosić, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda taki normalny dom tutaj z obiadem i tak dalej. Także bardzo jesteśmy zadowoleni. Bardzo nam miło przede wszystkim z tego powodu. No i mamy jeszcze parę miejsc dzisiaj do zobaczenia, ale plecaki już bierzemy do samochodu. No bo później już od razu będziemy jechać na lotnisko. W sumie lot mamy dopiero nad ranem, jutro tak naprawdę, po 4 rano. czeka nas noc na lotnisku. Jak to jest w ogóle fajny balans, nie? Z 5-gwiazdkowego hotelu na noc na lotnisku. No cóż, dobra, oglądajcie dalej ten odcinek. A jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich serii, to warto zobaczyć, bo tu każdy po kolei coś tam ma ciekawego do zobaczenia. I pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy. Zaczynamy od jakiegoś lokalnego jedzonka. W takim street foodzie. Podobno bardzo dobre mają. Jeszcze zobaczę, jak pan przygotowuje jedzonko. Bardzo małe, takie klimatyczne miejsce. Okay, what is this? So this is fatteh, which is a piece of bread, and there is hummus and yogurt and tahini meat from simsne and pomegranate liquid on top with some spices. Okay. We eat this but on meat, breakfast. meat from what? Yeah? You say meat? No, not meat. No. Okay. Hummus, which is Hummus. chickpeas. Okay. Dobra, zaraz spróbujemy. What is the price for this? In dollar? Something like 80 cents. 80 cents. Okay. We waiting for something more or yes? We will have food and hummus Okay. and many other dishes. All chicken. Okay. But please don't take many because we are hungry but not really hungry. Okay. Luckily someone will eat it anyway, no? So that's okay. Jeśli my tego nie zjemy, to tutaj chodzą ludzie, którzy to zjedzą po prostu. To zjedzą i to nie jest w żaden sposób jakieś takie, wiecie, nie wiem, dziwne czy coś, tylko chce ktoś zostawia. My też jak czekaliśmy, aż posprzątają stolik, było jeszcze tutaj jakieś jedzenie kogoś, kto przed nami był i podeszła pani i zapytała, czy może to zjeść po prostu i zjadła, więc myślę, że to jest fajne, że tu się nie marnuje jedzenia. What is this? Yeah. Hummus. Falafel. Fried. Falafel, yes? Yeah. And this is food with hummus, chickpeas with food, with beans, and they add garlic, lemon, tomato, parsley, and olive oil. Okay. This one? Here we have the pickles, and this dish is same as this one, but they add yogurt and tahini on top. Okay. And here hummus, yeah? Hummus as well. Okay. No i tak wygląda wszystko. Żebyście sobie wyobrazili tylko jakie ceny tutaj są, no to całe to co mieliśmy, to już zjedliśmy dużo. Za wszystko to wyszło $3. Czyli za 3 osoby do pełna i pewnie jeszcze kilka osób. Jeszcze pewnie zostanie coś, no. Plus do tego 3 butelki wody. Mam ochotę na świeży soczek. Zapraszam do mnie na świeży soczek. Dobra, czy pani by się napiła tego soczku? Dobra, tu już pani szykuje w najlepszym blenderze od Blendigo banan, jabłko i melon. A może mogę dostać jakąś zniżkę? Jest
niestety na shake'a nie mogę dać, ale mogę dać na ten świetny blender na hasło Wojownik 20. Dostanie Pani 20% zniżki. Można go wszędzie wziąć ze sobą w podróż, do plecaka, gdziekolwiek Pani chce, na każdym lotnisku, jako w bagażu podręcznym. Także bardzo polecam Blendigo. Proszę, tutaj gotowy shake dla Pani. Muszę mieć ten blender. Polecam bardzo Blendigo. Żeby Wam pokazać, jak ludzie tutaj nie lubią Izraela, nienawidzą w sumie, wycieraczka do butów. W ogóle dzisiaj podobno na placu tutaj świętowali to, co się wczoraj wydarzyło w Izraelu, to, że było bombardowanie po prostu. Wiecie, oni ich tu naprawdę nienawidzą, naprawdę no. My mieli tutaj wojnę z nimi. No, mają do tego prawo ich nienawidzić przez wojnę. Zresztą w naszym drugim odcinku mogliście zobaczyć, jak byliśmy w tym Muzeum Wojny, która była właśnie pomiędzy tutaj Syrią a Izraelem, w której tutaj pomagał Korea Północna i sprzęt wysyłała Rosja. No. Na koniec Wam w innym odcinku coś powiemy o naszych spostrzeżeniach. Tutaj wiecie, nie chcemy tutaj za dużo gadać. No nie chciałem, no po prostu. Żeby ktoś nie miał kłopotów później. Ale dzisiaj Wam później tam powiemy też o tym. Też oczywiście zapraszam na nasze Instagramy. Tam też możecie się dowiedzieć paru ciekawych rzeczy. Widzicie? O, tych dzieci z kwiatkami. To jest właśnie, one jest tutaj specjalnie wystawiane przez taką, można powiedzieć, lokalną mafię. I to jest po prostu mocny scam. Przed chwilą siedział chłopak, rozwalony miał te kwiatki, także niby ktoś mu je rozwalił i tak dalej. Wylane i udawał, że płacze. I wiecie, my normalnie, kurde, nam się już go smutno aż zrobiło. Ja przysięgam, że tak jak wcześniej nie chciałam od nikogo tego kwiatka kupić, no bo oni tak zaczepiają, że no. Wiecie. To aż mi się szkoda zrobiło, tak sobie myślałam, kurde, może trzeba mu dać. A nasz przewodnik powiedział, że to wszystko planowane, wszystko zostawione, żeby wzbudzić litość. Mówi, że tutaj właśnie ludzie żebrają, bo to jest zarąbisty biznes, że zarobią dużo więcej przez to właśnie, albo mają po prostu takie dzieciaki, które dla nich żebrają. Tak, to nie idzie do tych dzieci. To jest po prostu wszystko zorganizowane i to mocno zorganizowane. Mafia, że tak samo no, mówi, że opowiadał nam historię, jak tutaj umarł taki jeden gościu, który właśnie żebrał, nie miał żadnej rodziny. Policja weszła do jego domu, bo wiecie, no trzeba było to sprawdzić i tak dalej. I okazało się, że gościu miał w domu 1,3 miliona dolarów. Nie dolarów, tych syryjskich. A, syryjskich, tych, sorry. Tych syryjskich. 1,3 miliona. 3 miliona dolarów to... Nie, syryjskich funtów, sorry, pomyliłem się. Syryjskich funtów. Dodatkowo miał jakieś różne rzeczy jeszcze i tak dalej. Także wiecie, o, widzicie tutaj kolejni z tymi kwiatkami. Różne rzeczy w rozumieniu po prostu wartościowe. Wartościowe rzeczy, no. Różne rzeczy, to może... Także wszystko jest tu po prostu dobrze zorganizowane, no. I ktoś na tym zarabia bardzo duże pieniądze przez to, że te dzieci to robią. Tak, dlatego ludzi nie powinno się wspierać organizacji, które się... Trzeba wiedzieć właśnie, jak pomagać mądrze i komu pomagać. Bo to, że wy kupicie kwiatka od takiego dziecka, wy mu nie pomagacie, a jeszcze mu szkodzicie, bo jeżeli ktoś na nim zarabia pieniądze, to te dzieci będą to robiły tak długo, jak będą mogły i będą do tego wykorzystywane. Także pamiętajcie, żeby pomagać mądrze, a nie po prostu, bo nagle zobaczyliście dziecko z kwiatkiem i wam się serce złamało. To niekoniecznie tak działa. Aha. It's like 600 people. 600 people from where? From where? From Bahrain. Bahrain. Okej. No te przyjechały całe wycieczki z Bahrajnu w celach modlitewnych. Mówi, że ponad 12 autobusów przyjechało. Trzeba się przedostać, trzeba się wepchać po prostu, bo inaczej się nie przejdzie. Lecimy dalej. Where are you going now? Now we are going to New Sham. New Sham? What's Yes. this?
It's the modern part of Damascus. It's very well organized. Okay. And it have more green areas. So There's the most beautiful place in Damascus? yes. Okay. For me, For at you. least. Okej, teraz zobaczymy taką najbardziej odnowioną, taką najładniejszą stronę Damaszku, ale później pojedziemy zobaczyć tą drugą stronę, żebyście wiedzieli, że to nie tylko jest ładnie, że niestety kawałek za Damaszkiem już też naprawdę widać duże zniszczenia po wojnie, które są dalej. Dowiedziałem się teraz też ciekawej rzeczy. O tym, ile kosztuje tutaj paliwo i jak to jest z paliwem. Każdy pomyślał, że paliwa jest tutaj dużo, a to jest nieprawda. Każdy mieszkaniec może kupić 25 litrów paliwa raz na 10 dni. Kosztuje $0,7 za litr. Dlatego jest tutaj bardzo rozwinięty też czarny rynek, z tym, że możecie kupić tam paliwo, ale jest już podwójnie drogie, czyli płacicie, znaczy raz drożej. Czyli płacicie już $1,4 za litr. Taka ciekawostka. No i popatrzcie, Marot Travel and Tourism. Właśnie z nimi jesteśmy tutaj. No i żebyście wiedzieli, tutaj w tej strefie, jak była wojna, to się nic nie działo, znaczy nic takiego, nie było bombardowania, żebyście wiedzieli o tym. Może tam jakieś... Czekajcie, zapytam się Ajupa, żeby wiedzieć dosłownie. Na pewno nie było bombardowania, ale czy były walki, zaraz się dowiemy. I say now, here was no bombing, yeah? No. But some fighting was here as No, well? no. It was Nothing? totally safe. Totally safe? Yeah. Okay. Because it's almost the city center, so all of the fighting things were around Damascus, not inside. Okay. Did you say the people was safe here? Yes. Okay. But here it's mostly hotels, offices, so no one lived like in this spot. Okay. Around, yes. But where was the war? The people just can live just here to be safe? Yes. Stay here? Yeah, sure. Okay. People were moving. They're moving here, okay. Yeah. Zobaczcie, to jest hotel Four Seasons. Koszt za noc 800 euro. 800 euro per night? Per night. Wow. Tutaj jesteśmy właśnie na największym rondzie w całym Damaszku. I tam możecie zobaczyć, tutaj też flaga opuszczona do połowy. Tutaj teraz słabiej widać. No i tam też była do połowy flaga opuszczona właśnie przez to, że przez ten zamach, który tutaj był parę dni temu. Now we are here. Tutaj właśnie no teraz Aju powiedział, że to jest najładniejsza trasa, jaka tutaj jest, najbardziej zielona. Ze względu na to, no i nowoczesna, ze względu na to, że tędy prezydent jeździ. Ale to jak jechaliśmy tutaj wyżej w domu, to też wam pokazywałem, gdzie jest dom prezydenta, znaczy tak prawie wam pokazywałem, bo jest całe zarośnięte, mało tam widać. Ale chyba tam teraz, o tutaj chyba teraz wiem. Ile jest prezydent? No, it's like palace Palace. to receive guests Okay. who like residents comes to see. Okej, dobra, to czyli nie, to wtedy nam kierowca źle mówił. Tutaj jest taki pałac dla gości właśnie, których prezydent tutaj gości u siebie, to oni tutaj właśnie są. Czyli wtedy nam kierowca źle powiedział, bo nam powiedział, że tutaj jest dom prezydenta. Chyba, że to po prostu też tak uważam, znaczy jeden z domów. We live inside Damascus. Teraz przyjechaliśmy trochę za miasto. Patrzcie, pan nam niesie stolik, żeby nam ustawić. Tutaj z kawiarni. Będzie sobie piwko, będzie sobie kawkę pić z widokiem.
truskawka. I musicie też wiedzieć o tym, że właśnie ten rejon też w ogóle nie był bombardowany i nic się tutaj nie działo, że ludzie też tutaj byli bezpieczni podczas wojny. No bo tutaj żyli ludzie tacy związani też trochę z rządem i tak dalej. No i tutaj był kompletny zakaz, żeby się coś działo. Właśnie pytałem się, jak to wygląda i to możliwe, bo każdy sobie wyobraża, jak jest wojna, no to wszędzie jest po prostu. No ale tu jednak było inaczej. Dobra, dowiedziałem się też, dlaczego tak to było, że tutaj się nic nie odbywało. Tutaj w ogóle Damaszek był chroniony cały przez wojsko i przez to, że ludzie tutaj bardziej byli wyedukowani, nikt nie chciał w środku, wiecie, pomagać tym rebeliantom i tak dalej, wiecie, żeby nic się nie odbywało w środku w mieście. Dużo łatwiej właśnie było im kierować to poza miastem, w mniejszych i tak dalej, no bo ludzie są mniej wyedukowani i no tam się odbywały wszystkie walki i trwała właśnie wojna. Chociaż bardzo ciężko mi to zrozumieć, naprawdę, no. Bo wiecie, jak każdy sobie wyobraża wojnę, no to wyobraża sobie, że jak jest wojna, to jest wojna. No nikt nie patrzy na to, gdzie ludzie są bardziej wyedukowani, gdzie mniej, tylko po prostu no są toczone wszędzie walki, no. To było inaczej i to jest dla mnie takie, nie wiem, nie zrozumiałem. No może ktoś mi to może wytłumaczyć bardziej w komentarzach, bo ja jakoś, nie wiem, moja głowa tego jakoś nie może pojąć. Właśnie jedziemy pod autostradą i można było zobaczyć gościa, który sprzedaje paliwo w butelce. Wiecie, jak nie możecie już kupić na stacji, no to możecie sobie kupić od niego, oczywiście za podwójną cenę. Teraz jedziemy za miasto, pokazać wam, co działo się właśnie dalej, nie w samym Damaszku, kawałek obok, żebyście mogli zobaczyć, że to, że tutaj było bezpiecznie w środku, to co się działo zaraz poza tym. Dobra, ja teraz wam powiem, jaką miał sytuację tutaj, jak wybuchła wojna, jak stracił swój dom. You can say something about this? Like we used to live in an area was affected by the war. Wait, so where can I? Oh, okay, here. Okay, and what's happened? We used to live in an area was affected by the war, so we lost our house. Then we moved to this area and rent a house here because we get our old house back after 10 years, but everything inside were stolen, so and there is destruction in the area, so it's not good idea to live there. And now we are staying here. And do you get any money back or something from the government, like something? Not really, no. Okay. But this area was 100% safe, yeah? We had some mortars blowing down on this part, but it was safe if we compare it with the other areas where like the militants were there and fighting. Okay. How much is for renting here? For rent the house? For example, 100-meter square house near the city center will cost 100 to 200 US dollar, depends on the conditions. Okay. And the area where we was before, the countryside, is like 50, you say $50? 50 US dollar until 100 because it's far away from the city center and you need to go by the public transportation or a car, and because gas is expensive, so it's cheaper there. Yes, okay. Dobra, przyjechaliśmy jakieś, nie wiem, 5 minut, może od miejsca, gdzie przed chwilą nagrywaliśmy. No i tutaj właśnie 300 metrów stąd już będzie właśnie linia, gdzie były walki. No zresztą zaraz zobaczycie już. Tutaj jeszcze nie doszło to, znaczy nie było tutaj zniszczeń. No ale zaraz dojdziemy na miejsce, gdzie normalnie się toczyły walki właśnie podczas wojny.
dojeżdżamy do miejsca właśnie teraz, gdzie tu jeszcze było w miarę ok. I tutaj jak się kończy to osiedle właśnie, to już możecie zobaczyć, że tutaj już są rozwalone budynki i tutaj już toczyły się walki. Tu właśnie teraz gdzie wjeżdżamy. Tu już są rozwalone budynki. Damascus were attacked. 2017, yes? Yeah, from this side, from Damascus countryside, and they were sending like suiciders, bombers, this kind of things. And they attacked the city, and it was a very hard fight here. Okay. Then the Syrian army liberated that area. Okay. And where is the people know what is the number of people that die here? They don't. They know exactly or not? Could not be sure. Okay. It was a mess. Okay. Was it maybe like around 500,000 or that? Nobody knows. I'm not sure because there is no official reports about this. Okay. Czyli widzicie, no nie ma nawet oficjalnej liczby takiej, ile tak naprawdę osób zginęło podczas tej wojny. Now we're going for the best part of this day. Yes, lunch. Lunch. Jedziemy właśnie na obiadek do rodziny. Ayuba zaprosili nas na obiad, także naprawdę jesteśmy bardzo ucieszeni. Będziemy mogli spróbować takiej domowej kuchni syryjskiej, także świetnie. O, pan paliwo sprzedaje. Yeah, we are too going to fill up, but not with gas. With the food. Oh, yeah, exactly. No, a później albo będziemy jej zorganizować. W ogóle ja jestem też mistrzem. Ja w ogóle zapomniałem. Patrzcie. Owca. Zapomniałem o tym, że my musimy wrócić do Libanu na lotnisko. Ja sobie myślałem, mamy jeszcze cały dzień. W nocy się prześpimy tu na lotnisko. Ja nawet pytałem, jak to lotnisko wygląda, bo coś nie pamiętam. Później się zorientowałem, że my przecież jeszcze musimy wrócić do Libanu i że my z Libanu lecimy, no ale już po prostu takie zmęczenie materiału wychodzi, że no cóż, jutro będziemy mieli cały dzień w Turcji, to troszkę sobie oddychniemy. A później Iran i kolejne 10 dni spędzimy w Iranie właśnie. A tutaj urząd imigracyjny przed nami, no i tu nam właśnie wizę załatwiali. Bo powtarzam wam jeszcze raz, może ktoś nie widział, nie można sobie przyjechać do Syrii od tak o, jakby ktoś chciał przylecieć, tylko wszystko musi być załatwione przez biuro podróży, które oczywiście dla was wszystko załatwi i odbierze was właśnie z Bejrutu i dowiezie tutaj i później z powrotem odwiezie. Idziemy na syryjski obiadek syryjskiej rodziny. Ale fajnie. Jesteśmy właśnie teraz też na osiedlu, które w latach 80. budowała Korea Północna. Zaprojektowała i budowała, znaczy nie wiem dokładnie jak się budowała, naprawdę zaprojektowała. Firma się zajmowała z Korei Północnej, bo oni mają bardzo bliskie relacje między sobą, no i cały czas tak jest. Słuchajcie, to mieszkanie ma 100 meters, no? No i to bardzo, wiecie, takie przestrzenne, naprawdę tutaj mama gotuje. Oczywiście owocki. Winogronka to są pyszne. Nagraj, co robi mama może. Aha, zupka. Wow, it smells very nice. Ale pięknie pachnie. Wszystko gotowe już. Zaraz siadamy, będziemy jeść. A, okej, te Grzanki. Grzanki. slowly في نار ويحطوا على الوش. Aha, okej.
Niezła wyżerka nas czeka. No naprawdę, słuchajcie, po kolei mamy tak, może odwrócić kamerę, będzie łatwiej pokazywać. Tutaj mamy moje ulubione jedzenie. What is this? Salata. But what name? Salata. Jeszcze sosik. The name of this one? Fettusz. 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 A nie, zobacz, orzeszki. Wow. Zupa z soczewicy, czyli lentil soup, bardzo popularna tutaj. This one was loka salad. Wydaje mi się, że to jest sałata rzymska. Jogurt, metabal, hummus i and the name of... Rice with chicken on top. Oh, okay. Smells amazing. Wow. Jeszcze na deser oczywiście winogrona. Teraz akurat jest sezon, są bardzo słodkie tutaj. I herbatka. Słuchajcie, obiad był tak wyśmienity i gościna była taka fantastyczna, że naprawdę... Dobra, jedziemy już po obiadku. Everything was super delicious. Thank you for coming. Rodzice naprawdę bardzo mili. Rozmawialiśmy, wiecie, tak my jemy, on tłumaczył i tak dalej. Ale super, naprawdę bardzo, bardzo miło było. Jak wchodziliśmy, akurat zauważyłem salon fryzjerski, pytałem się, ile tutaj kosztuje obcięcie włosów. Tak z ciekawości po prostu, wiadomo, nie mam co obcinać, ale z ciekawości. To za obcięcie włosów facet płaci $1 mniej więcej, a jeśli z brodą, to $1.20. Jedziemy teraz na plac, jedziemy jeszcze kupić magnesy, bo oczywiście muszę magnesy kupić dla rodziców i dla brata, bo z każdego kraju dostałem. Jeszcze musimy w Libanie kupić, bo zapomniałem, ale to spoko, to się kupi. Na lotnisku będziemy, to się kupi właśnie. No i później przysiadamy się, jedziemy na granicę, chcemy na granicę dojechać jeszcze póki będzie jasno. Ale nie wiem, czy nam się to uda, zobaczymy. Ale podobno w tą stronę to już w miarę idzie szybciej, że nie ma tyle tych checkpointów, no bo jak stamtąd tu jechaliśmy, to mieliśmy naprawdę do przekroczenia granicy, nie wiem, chyba 10 checkpointów. W tą stronę już ma być inaczej podobno. To tak jest czerwone światło, to za bardzo nikt nie zważa na to. Po prostu się jedzie. Jedzie i klakson. No i wróciliśmy na miejscówkę naszą. Stare miasto, musimy iść odebrać nasze bagaże. Magnesy, gdzieś tu już kierowca na nas czeka, który nas odwiezie na lotnisko. Nie wiem gdzie. Chodzimy za Jupem i szukamy magnesów, bo myśleliśmy, że będzie to łatwe, a jednak okazało się, że nie. Byliśmy w paru sklepach już zapytać z pamiątkami i nikt nie ma. Popatrzcie, jakie ładne stewardessy. Hello! Beautiful! So beautiful! Naprawdę, no. Ale ładne dziewczyny, szok. Bardzo. Czy szok, nie szok, ja wiedziałam, że to są ładne. One są ładne ogólnie, no. W Libanie też, bardzo. Tak, no. Arabska uroda. We say about this the beautiful woman. Really beautiful. My ex-girlfriend. Dobra, znaleźliśmy magnesy. This one? Yeah, this one will be perfect. Two like this. Patrzcie tamte. Good. Mamo, tato. Magnesik jest. O, ja chciałam Do kolekcji. Może No ale to ma... Widziałaś tu gdzieś? Bo nie widziałem nigdzie. A, więc nie zwracałam uwagi, no ale dobra, trudno, nie ma czasu, już kierowca na nas czeka. Tak, trzeba wracać. Szukamy naszego drivera i się żegnamy. Wiecie, jaki to jest fajny gość. Ja się normalnie z nim zakuplowałem, się czułem, jakby to był nasz kumpel po prostu. Ale w ogóle wiecie co, ja już dawno nigdzie za granicą nie miałam tak, że czułam, że ktoś totalnie jakby nadaje na tych samych falach, w sensie normalnie jakby był Polakiem, mimo że był z zagranicy i to jeszcze z takiego kraju jak Syria, co nam by się mogło wydawać, no nie, że jakby zupełnie inaczej, a naprawdę dawno nie miałam tak, że ktoś z zagranicy, bo po prostu dla mnie mogłabym z nim porozmawiać, a po prostu Ja, no, naprawdę, no, jak kumpel po prostu. no. Tak było. Także jeżeli się będziecie wybierać, to z ręką na sercu, naprawdę. Polecamy. Jeżeli pojedziecie z kimś innym, to sami sobie odbierzecie szansę na najlepszy wyjazd do Syrii możliwy. Tak jest. Najlepiej zorganizowany. Nie ten kierowca, przeszliśmy już jakieś parę kilometrów chyba.
Nie no, naprawdę szukaliśmy długo magnesu. No, a on tu nie mógł za bardzo parkować i chyba gdzieś przyparkował dalej i teraz go szukamy. Ale na granicę może nie dojedziemy, jak będzie jasno, bo już jest dość późno. A musimy? Bo nie wiem. A nie musimy, no ale tak Lepiej. chyba lepiej by było być na granicy, póki jeszcze jasno ją przekroczyć po prostu. Hello. Thank you so much. It was great trip, man. Everything was great. We are very Thank happy. you so much for coming. I naprawdę polecamy. Thank you. Słyszałam Cię, bo chciałabym, żeby wybrzmiało coś bardzo ważnego z tych naszych filmów, a mianowicie to, że bardzo często się wrzuca wszystkich do jednego worka i bardzo dużo osób myśli pewnie o uchodźcach bardzo źle. Ja jestem przekonana, zresztą dostaję takie wiadomości na Instagramie, a my tu poznaliśmy naprawdę fantastycznych ludzi i jeżeli chociaż jedna osoba zmieni zdanie o Syryjczykach po tym naszym materiale, to już jest super. Jesteśmy na granicy już z Libanem. Idziemy właśnie załatwiać pieczątkę wyjazdową z Syrii, a później będzie trzeba wjazdową do Libanu. Pieczątki wbite. Teraz tylko trzeba jeszcze przejechać przez jedną bramkę, muszą sprawdzić. Jesteśmy w Libanie. Znaczy w sumie już jesteśmy. No i po 3 godzinach, 3 godziny jakoś tak, nie? Z 3,5 razem z granicą jesteśmy na lotnisku. Która jest godzina? Bardzo długa droga. Która jest godzina? 21, 3, 8 godzin. 8 godzin czekania. Żałby nam się udało tylko przejść dalej. Samolotu, później Antalya chyba, tak? Tak, później jesteśmy w Antalii parę godzin. Później do Stambułu. Później do Stambułu. W Stambule czekamy 18 godzin. I dopiero będziemy w Teheranie. Nie chcieliśmy tak długo czekać, to nam Linia lotnicza tak zmieniła lot. Tak, linia No. Gdzie musimy iść? No i lekkie komplikacje się zaczynają. Jesteśmy właśnie w biurze z Turkish Airlines. No i się kłócimy, że nie potrzebujemy wizy wcześniej mieć załatwionej, tylko możemy na lotnisku, żeby do Iranu wlecieć i są różne sprzeczne informacje. Na jednych stronach pisze, że trzeba, na innych, że nie trzeba. Na stronie gov.pl pisze, że nie trzeba, że możemy na lotnisku. Na ich oficjalnej pisze, że trzeba i tak się wykłócamy. Zobaczymy, mamy nadzieję, że nam się uda to, że nam nie przepadnie lot. No i sprawa wygląda tak, że no po prostu z Teheranu powiedzieli, że potrzebujemy wizy. Znaczy inaczej, to nie jest kwestia Iranu, tylko to jest kwestia Turkish Airlines. Turkish Airlines wymaga, żebyśmy lecieli do Iranu, wymaga od nas i wizy. Właśnie. I po prostu nic, bierzemy teraz nasze bilety do Istambułu. Zaraz składamy o wizę i miejmy nadzieję, że zdąży dojść, bo bilet mamy opóźniony o 17 godzin i może to wyjdzie na naszą korzyść. Właśnie chciałam powiedzieć, że słuchajcie, może to nie jest przypadek, że Nie ma przypadków w życiu. nam ten bilet zmienili. No, także Teraz tylko musimy znaleźć, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jakieś pizzę gniazdko na tym lotnisku. Tak. Już nas wołali, że jesteśmy za późno i że byśmy się śpieszyli, bo zaraz nam anulują nasz lot. I się udało. Jesteśmy w Antalii i to było nasze łóżko dzisiaj. Już właśnie 10:30 wstaliśmy przed chwilą. Nawet się spoko spało, nie ma co narzekać. Idziemy teraz odebrać kolejne bilety, bo nam nie chcieli dać wcześniej, bo nam tak dają etapami. Musimy sprawdzić, czy dostaliśmy wizę. Złożyliśmy wczoraj wnioski i teraz musimy sprawdzić, czy nam już przyznali, czy jeszcze nie. Jesteśmy w Istambule na lotnisku już. Wiecie, tutaj spokojnie mogliśmy dolecieć, bo do Istambułu nikt nie potrzebuje żadnej wizy. Zastanawia mnie jedna sprawa. Bo wiecie, nasz lot został przełożony, 18 godzin musieliśmy czekać, ale to już było wcześniej, zanim się dowiedzieliśmy, że tą wizę potrzebujemy. No i przyszliśmy odebrać tutaj hotel. Po prostu wiecie, jak jesteście powyżej 9 godzin, przysługuje wam hotel, jedzenie i mamy tak, że dostaliśmy hotel w centrum, transport z lotniska na lotnisko i 2 posiłki, kolację i śniadanie dzisiaj. I tak jeszcze odszkodowanie się będziemy starać oczywiście, no bo to jest przesada, trochę za długo czekania. Tak można robić, to po prostu każdemu to przysługuje. Można zawsze próbować. Ale najlepsze jest to, że dali nam nasze boarding passy, dali nam karty na jutrzejszy lot już, tutaj właśnie teraz.
się zastanawiamy, czy nam się to uda, że tam dolecimy. Jeśli nam to jeszcze nikt nie sprawdzi przy wejściu tej wizy, no to po prostu damy na boarding passa, wejdziemy, a tam już na lotnisko załatwimy. Także trzymajcie kciuki. No i jesteśmy już tak poukładani z Alą, że mamy swój prywatny autobus, który nas zawozi do hotelu. Widzicie, troszkę się pojeździ po świecie, ludzi się pozna, no i Mamy dinner też. jedzi. Tak, mam kolację i śniadanie. Ja tak naprawdę mam nadzieję, że nas puszczą do samolotu. W Crown Plaza dali nam hotel.